ten Jeep ma 707 koni mechanicznych. Do tego waży 2,5 tony i potrafi przyspieszać do pierwszej setki w czasie 3,7 sekundy. Zapraszam do testu Jeepa Grand Cherokee Trackhawk. Grand Cherokee Trackhawk to najmocniejszy, najgłośniejszy, najszybszy i najdroższy Jeep w historii. To szalony pomysł Amerykanów, którzy do rodzinnego SUV-a o świetnych właściwościach terenowych wrzucili swój najmocniejszy obecnie dostępny silnik Hemi o pojemności 6,2 litra, który jest wspomagany kompresorem. Tym samym auto ma 707 koni mechanicznych, a to więcej niż Lamborghini Aventador, Ferrari 488 GTB czy Maserati MC12. Szok, szaleństwo, to istny samochód diabła. Zresztą już sama pojemność jest diabelska, bo dokładnie ma 6166 cm3. To nie może być przypadek. Moc jest tak duża, że chyba sam producent nie wie, ile jej dokładnie jest pod maską. Oficjalnie strona w Polsce podaje 707 koni mechanicznych. Według dowodu jest ich 710, a według amerykańskich źródeł 717. Cóż, jedno wiem na pewno. Auto jest monstrualnie mocne. Warto zaznaczyć, że Jeep Grand Cherokee już od jakiegoś czasu występuje w mocno szalonej wersji, która kiedyś nazywała się SRT8, a później po prostu SRT. Jednak jej moc to zaledwie 468 koni, a nie 707. Ciekawostką jest, że SRT ma nieco inny silnik, o dziwo większy. Tam jest to pojemność 6,4 litra, a w Trackhawku ma 6,2 litra. Różnica jest jednak w doładowaniu, bowiem SRT to wolno ssąca konstrukcja, a Trackhawk ma kompresor i to właśnie on robi różnicę niemal 250 koni. Kompresor zresztą bardzo mocno słychać, jak wyje podczas już zwykłej jazdy, a im mocniej przyciśniemy, tym wycie jest głośniejsze. W zasadzie to ten dźwięk nie każdemu przypadnie do gustu, bo faktycznie może być niepokojący, ale kompresory już tak mają. Zresztą wystarczy mocniej wklepać pedał gazu i wycie zamienia się w potworny ryk. Auto naprawdę przyjemnie gada podczas jazdy. Gorzej jest na postoju, kiedy wydech wręcz nieprzyjemnie dudni. Fantastyczny start do setki to zasługa przeogromnej mocy oraz oczywiście napędu na wszystkie koła. Jednak, nawet pomimo takiego napędu oraz ogromnych kół o szerokości 295 mm, podczas mocnego startu auto i tak traci trakcję. Niesamowite. Niesamowita jest też prędkość maksymalna. 290 km/h. 290 km/h w Jeepie. Licznik też robi wrażenie. Jest wyskalowany do 320 km/h. Trackhawk, tak jak i każdy Grand Cherokee, ma napęd na wszystkie koła, więc teoretycznie powinien idealnie się nadawać w teren. Wiecie, jaki jest najlepszy teren dla Jeepa Trackhawka? Teren stacji benzynowej. Ale słuchaj. Żarty żartami, ale Jeep Trackhawk wcale nie jest tak mocno paliwożerny. Oczywiście, pali dużo, ale trzeba pamiętać, jaki reaktor atomowy ma pod maską i ile waży. W mieście musicie się liczyć ze spalaniem 20-22 litrów przy normalnej jeździe. Na trasie 15 litrów przy bardzo spokojnej jeździe. Mój rekord to 12,2 litra przy ultra spokojnej jeździe, niemal non-stop z tempomatem ustawionym na 90 lub 100 km/h. Praktycznie zero wyprzedzania. Przy 100 km/h auto pali 12 litrów, a przy 90 11. Przy 140 spalanie już rośnie do 17 litrów. Na szczęście bak ma 93,5 litra pojemności. Jeśli poszalejecie po jakimś torze, to wtedy spalanie wzrośnie do powyżej 40, a nawet i 50 litrów. Piekielna moc, piekielne pragnienie. Ciekawostką jest tryb Eco, który w moim odczuciu nie robi kompletnie nic poza zapaleniem się niebieskiej lampki. Myślę, że to był taki sprytny pomysł, żeby uspokoić ekologów i szefa, że zbyt paliwożerne auto zrobiliśmy. Tak to mogło wyglądać. Ten samochód za dużo pali. Spokojnie, szefie, zrobimy tryb Eco i nikt tam się nie przyczepi. Co z tego, że on będzie tylko włączał lampkę na desce? Nic więcej. Pasuje? Genialnie. Robimy to. A tak naprawdę, to jak wejdziemy w ustawienia, to zobaczymy, że aktywując Eco, wyłącza się możliwość zmiany biegów za pomocą łopatek i silnik wchodzi w tryb Eco. Szkoda tylko, że i tak ma taką samą moc i taką samą reakcję na gaz. No nic. Kto to widział zresztą tryb Eco w 700-konnym samochodzie z ponad 6-litrowym silnikiem V8 pod maską? Wcześniej wspominałem o terenie. Cóż, auto ma inny napęd niż każdy cywilny Grand Cherokee, bowiem nie posiada reduktora. Do tego ma ogromne koła i obniżone zawieszenie. Teren nie polecam jeździć. Zresztą nawet przy starcie na suchym asfalcie auto traci trakcję z 4 kół.
tak dużą moc ma ten Jeep. Niesamowite. Sam Jeep Trackhawk prowadzi się jednak bardzo dobrze, jak na tak wielkie auto. O niebo lepiej niż na przykład Mercedes G63 AMG, którego nie tak dawno testowałem. Jeep bardzo ładnie skręca, układ kierowniczy jest precyzyjny, a zawieszenie oczywiście sztywne, chociaż nie jak deska. Zawias to adaptacyjny układ od Bilsteina z 3 trybami twardości. Nawet w ustawieniu torowym da się tym śmigać i nie jest to koszmar. Co ciekawe, w trybie track auto ma tendencję do nadsterowności, ale bardzo łatwo to skontrolować. Slajdy tak dużym samochodem robią wrażenie. Nawet skrzynię biegów muszę pochwalić. Zmienia biegi bardzo szybko i ma w pełni automatyczny tryb. Jedynie zmiana za pomocą łopatek powinna być szybsza, bowiem po pociągnięciu za łopatką jest wyczuwalne opóźnienie, co często kończy się odcinku. Następna pochwała dla Launch Control, czyli procedury startu. Dużo producentów tą funkcję ukrywa do tego stopnia, że aby ją odpalić trzeba stracić czasem 20, a nawet 30 sekund. Na szczęście nie w Jeepie. Tutaj jest tylko jeden przycisk i już jesteśmy gotowi. Bez różnicy jaki mamy tryb samochodu czy skrzyni biegów. Wciskamy przycisk Launch Control, lewa noga na maksa na hamulec, prawa na gaz, czekamy chwilę i startujemy. Efekt jest nieziemski. Co ciekawe, możemy nawet ustawić z jakich obrotów ma startować nasz Jeep i mamy zakres regulacji do 3500 obrotów. Nieźle. W zasadzie jedyny element, do którego trzeba się nieco przyczepić, to hamulce. Trackhawk jest wyposażony w Brembo z 6 tłoczkami z przodu i tarczą o średnicy 400 cm. Jest ogromna. Niestety masa Jeepa też, dlatego też hamulce dość szybko się zużywają i hamują coraz gorzej. Testowany egzemplarz miał 9000 km przebiegu i już moim zdaniem albo hamulce były zużyte, albo są tak słabe. Trzeba z nimi uważać. Hamulce na przykład nie potrafiły utrzymać procedury startu z 3500 obrotów i auto momentalnie samo wystrzeliwało do przodu, a powinno chwilę się utrzymać. Chociaż z drugiej strony, kto ujarzmi ponad 700 koni? Filmik zacząłem od przyspieszenia i tam uzyskałem wynik 3,6 sekundy, czyli o 0,1 sekundy szybciej niż podaje producent oraz niż moje pomiary. Co więcej, najlepszy start, jaki mi się udało zrobić, to 3,3 sekundy. Szok! Jest to pomiar zrobiony za pomocą wbudowanej aplikacji do pomiarów startów. Zresztą Jeep ma bardzo, ale to bardzo rozbudowane menu z milionem wykresów i diagramów na temat telemetrii samochodu. To mi się akurat bardzo podoba. Czy jednak licznik Jeepa przekłamuje? Wydaje mi się, że nie. A jeśli już, to tylko o 0,1 sekundy. Bowiem przy czasie 3,4 sekundy na Jeepie RaceLogic pokazał w tym czasie 3,7 sekundy. Jednak ja pomiary na RaceLogicu robię z wyłączoną opcją One Foot Rollout, czyli czas liczę już od pierwszego ruchu samochodu. Jednak większość producentów, czy na przykład na zawodach na 1/4 mili, utarło się, że pomiary robi się z włączoną tą funkcją. A to właśnie zabiera nam jakieś 0,2-0,3 sekundy od naszego wyniku. Zresztą sprawdziłem jaki pomiar na wykresie i faktycznie Jeep zrobił wtedy 3,5 sekundy. Szok. Przy całej tej gigantycznej mocy i osiągach Jeep Trackhawk jest zaskakująco spokojny przy zwykłej jeździe. Poważnie, ustawiamy tryb auto, jedyne co musimy pamiętać to aby delikatnie obchodzić się z gazem przy ruszaniu. I to wszystko, mamy niezłą widoczność, siedzimy wysoko, a do tego mamy naprawdę sporo przestrzeni. Zarówno z przodu, jak i z tyłu, przy 186 cm wzrostu mieszczę się bez problemu. Z tyłu dodatkowo możemy wybrać opcję z 2 rozkładanymi ekranami i puszczać dzieciakom bajki, czy sami sobie odpalić jakiś film na DVD, czy nawet na Blu-rayu. Ba, jest wejście HDMI, więc można tutaj podłączyć konsolę. To się nazywa wycieczkowy samochód. Bagażnik również jest niczego sobie, chociaż sporo zabiera nam pełne koło dojazdowe. Gdyby jego nie było, to pewnie pojemność kufra wzrosłaby o jakieś 150, a może i nawet 200 litrów. Swoją drogą to miejsce jest idealne pod butlę z gazem, a silnik nie jest na bezpośrednim wtrysku, więc można gazować. Sama deska rozdzielcza jest niemal identyczna jak w zwykłym Grand Cherokee, a jedyny detal, który zdradza nam, że mamy do czynienia z odmianą Trackhawk, to kierownica z emblematem na dole. Swoją drogą, sam wieniec jest strasznie gruby i trochę niewygodny. Jakość materiałów, jak i spasowania jest niezła, poza jednym, niestety sporym szczegółem. Ten nieszczęsny plastik na środku deski rozdzielczej jest słaby jakościowo i niestety skrzypi. Gdyby nie to, powiedziałbym, że jest świetnie, a tak, jest tylko dobrze. Również jedną z wad moim zdaniem są też te wystające rygle w drzwiach. Myślę, że nie jeden magik byłby w stanie otworzyć te drzwi za pomocą jakiegoś super sznurka przyciągniętego przez szybę. To Amerykanie powinni już zmienić. Pora na cenę. Jeep Grand Cherokee Trackhawk kosztuje 530 000 złotych. Początkowo wydaje się ogromną ceną, ale poczekajcie na konkurencję. Porsche Cayenne Turbo 550 koni kosztuje mi 681 000 złotych. Mercedes GLE 63S AMG 585 koni 596 000 złotych. Range Rover Sport SVR 575 koni 705 500 złotych. Wszystkie te auta, nie dość, że są słabsze od Jeepa, to dodatkowo wolniejsze. Na rynku jest tylko jeden SUV, który mocą może się równać, a nawet i pokonać Trackhawka.
Mowa tutaj o elektrycznej Tesli X w wersji P100D. Łączna moc silników elektrycznych to ponad 760 koni oraz ponad 1200 Nm momentu. Przy tym wszystkim waży zaledwie kilkanaście kilogramów więcej niż Jeep, dlatego też przyspiesza do 60 mil w 2,9 sekundy, a Jeep w 3,5 sekundy. Szkoda tylko, że Tesla X nie jest dostępna w naszym kraju. W Stanach jednak Tesla X kosztuje około $130 000, czyli w tym momencie 484 000 złotych. Dla porównania, Trackhawk w Stanach kosztuje $86 000, czyli 320 000 złotych. Ogromna różnica. W sumie to ostatnio pojawiły się też dwa nowe auta, takie jak Bentley Bentayga o mocy 608 koni, czy Lamborghini Urus 650 koni, ale ich ceny ocierają się o 1 000 000 złotych, więc bez sensu je porównywać. Zresztą, dodam tylko, że Jeep jest szybszy od Bentaygi, a Urus, który ma 650 koni i jest o 300 kg lżejszy, robi setkę zaledwie o 0,1 sekundy szybciej. Brawo Jeep! Brawo za pomysł i wykonanie. W dzisiejszych czasach trzeba mieć niezłe jaja, żeby stworzyć takie auto, które jest absurdalnie mocne, absurdalnie szybkie, a do tego jest przecież rodzinnym SUV-em. No coś pięknego. Cieszę się, że wciąż powstają tak bezsensowne samochody. 707 koni w rodzinnym SUV-ie. To musiało się udać. Only in America. Hell yeah!